Golisz się taką fajną maszynką z wieloma ostrzami, zabezpieczoną zabezpieczeniem i technologicznie zaawansowaną. Golisz się taką fajną maszyneczką, lekka, ergonomiczna. Projektowanie i wdrożenie kosztowało miliony. Kilkanaście złotych co 3 tygodnie. Niezła rzecz, co? To nie ten kanał. Scrolluj sobie dalej. U mnie dzisiaj na kanale będzie taka maszynka. Gdybyś chciał się dowiedzieć, jak się golić maszynkami tego typu, a nie takimi, bo to nie jest kanał, który dotyczy takiej nowoczesnej technologii, to jest klasyka i to jest wielce stara technologia. Prostota w każdej postaci. 3 elementy. Jednorazowy zakup może Ci służyć taka maszynka, przyjacielu, młody chłopaku, całe życie. Ta kosztuje duże pieniądze, bo z 1000 albo więcej. Ale konstrukcja jest wszędzie ta sama. Jest czapka, grzebień, rączka dłuższa, krótsza, moletowana, niemoletowana. 2-3 stówy możesz sobie kupić, czy nawet powyżej 100 maszynkę o takiej konstrukcji, która ogoli Cię tanio, może Ci służyć całe lata, nie będzie zaśmiecał środowiska. A Bow the Tie Windsor z płytką. Ta maszynka jest wyposażona w 3 płytki. Dzisiaj płytka średnia, Regular R. Tak są oznaczone. Zobacz, chłopaku, który chcesz zgolić zarost, który goliłeś się maszynkami zaawansowanymi. Później poszukam tej uszczelki, tej podkładki. Dzisiaj dokręcę maszynkę bardzo delikatnie. Teraz nie będę się wygłupiał w poszukiwania czarnej podkładki. 3. Czapka, grzebień, rączka. 3 elementy, które posłużą Ci do tego, żeby załadować do środka żyletkę. Żyletka kosztuje kilkadziesiąt groszy, więc w porównaniu takie golenie możesz odbyć raz jedną żyletką, bądź 3 razy, bądź 5, jeżeli masz miękki zarost. Zakręcamy, zobacz. Delikatnie tym razem, bo nie ma tej podkładki. Później ją odnajdę. Taka maszynka. Do tego masz klasyczne mydło. Tutaj w tym tyglu jest mydło DR Harris o zapachu Windsor, pasująca do nazwy maszynki. Takie mydło, kochany przyjacielu, w porównaniu do żelu może służyć Ci kilka miesięcy naprawdę, zanim zużyjesz, a da Ci nieporównywalnie lepsze golenie. Kupisz sobie pędzelek, taki, inny, też 100. Może posłużyć Ci wiele lat. Dzisiaj golenie żyletką, golenie maszynką to jest drugie golenie. Odbędzie się jeszcze jedną z płytką Mild M z oznaczeniem M. I jak w pierwszym goleniu te same żyletki. Młody przyjacielu, żyletka wygląda tak, jest w papierku zawinięta. Najczęściej jest to taki papier woskowany, który zabezpiecza przed wilgocią. Wyciągamy sobie żyletkę. To jest Perma Sharp. Są różne sposoby wykonania krawędzi tnącej w żyletkach. To już są inne technikalia. Żyletka, jeżeli masz miękki zarost, posłuży Ci kilkanaście razy, może Ci nawet posłużyć. Co najmniej kilka. Ja używam żyletkę 1 raz i wyrzucam. Czapka, grzebień, rączka. Zakładamy żyletkę. Zobacz, robi się to tak. Żyletka utrzymuje się tutaj. Są takie piny, widzisz? Jeden pin, drugi utrzymuje żyletkę nieruchomo. W czapce również jest otwory na te piny i kiedy zakładamy grzebień i zakładamy rączkę, żyletka jest wewnątrz ściskana. Popatrz. Delikatnie, już się nic nie rusza. Tutaj, jak widzę, w stosunku do płytki z poprzedniego golenia tą maszynką, tutaj ekspozycja żyletki jest jeszcze mniejsza. Również zobaczmy, zobacz, przyjacielu, który nie wiesz, jak wygląda maszynka na żyletki. Tak właśnie wygląda z załadowaną w środku żyletką.
Tak golili się nasi dziadkowie, ojcowie. Ja się tak goliłem, przez pewien czas się goliłem też tym, co Ci pokazałem z zieloną rączką na początku. Nie będę już tego dotykał w rękę. Tak wygląda maszynka na żyletki, zobacz. Trzymasz, golisz się. Mydło w miseczce, zalewamy odrobiną wody. Pędzel, najpierw musimy pędzelek, który mamy, ten jest z Wosia Borsuczego. Celowo wziąłem taki duży knot, żeby pokazać Wam, to jest 25-26 mm węzeł, i żeby pokazać Wam, jak można uzyskać pianę w małej miseczce, a nie jakby nie brudząc się zbytnio. Robimy tak, to jest duży knot, zobaczcie, duży knot, jak on się ma do tego. O, wybrałem wodę, tutaj, którą wybrałem wcześniej, zobaczcie, jaki duży knot do tej miseczki. W trakcie wyrabiania piany, piana może się wydostawać na zewnątrz tej miski, ale jest na to sposób. Możemy knot sobie ścisnąć, spójrzcie, uchwyt mieści nam się w ręce, ściskamy sobie knot i w ten sposób możemy sobie bez wielkiego brudzenia brzegów miseczki możemy sobie ten knot nabić. Widzicie? Widzisz, przyjacielu, który będziesz się golił za niedługo maszynką na żyletki? Dobrze, że nie scrollowałeś, że zostałeś z kwaskiem. Ja mam na imię Robert, witam Cię. Jak jeszcze mnie nie odwiedziłeś, możesz szepnąć słowo kolegom, że jest taki kanał. Możesz tu u mnie zobaczyć golenie maszynką na żyletki. Zobaczcie, ściskam. Widzisz? Możesz u mnie zobaczyć golenie maszynką na żyletki. Możesz zobaczyć golenie takimi sprzętami jak kamisori japońskie. To są japońskie brzytwy. Bądź brzytwy zachodnie ze szlifem symetrycznym. Patrzcie. Mało co miseczka jest pobrudzona. Dolewam odrobinę wody do niej. Cały czas ściśnięty węzeł. Tutaj jest woda, więc nie będę przechylał. Nie zobaczycie teraz. Teraz możecie zobaczyć. Widzicie? I nie brudząc za bardzo palców, możemy ten węzeł, ten knot sobie nabić takim mydłem. To jest mydło potrójnie mielone, więc ono jest produkowane, jest suszone, jest mielone, prasowane, mielone, prasowane, mielone i prasowane. Takie mydła są bardzo, bardzo wydajne. Popatrz, przyjacielu młody, który chciałbyś się golić może jak twój stary tata, ojciec, albo jak twój dziadek, no to spróbuj tej metody. Zaraz Ci pokażę, jak wygląda golenie maszynką na żyletki, bo stare wygi to przecież wiedzą. Starzy wyżeracze. O, dużo wody. No i tak można, nie brudząc się zbytnio, nabijamy, nawet jak tak uniesiemy w ten sposób, to woda z mydła, woda w knocie spływa niżej, wciągając tą pianę do środka węzła. Wciskamy, widzisz? Nie musimy wcale umazać całej miski. Proszę. Przed goleniem możemy użyć pre-shave'u. Ja teraz miseczkę spłukam. Mydło, takie twarde mydło po nabiciu należy opłukać, gdzie mu się nic nie stanie, żadna krzywda. Zaraz pokażę Ci, jak wygląda mydło przygotowane już do kolejnego golenia. Nalewamy bieżącej wody. Najlepiej, żeby to była zimna woda, bądź letnia. I pomagając sobie palcami spłukujemy powierzchnię mydła. A tak wygląda, patrz, zobacz. Mydło opłukane, odkładamy denkiem do góry, żeby spłynął nadmiar wody. I takie mydło w miseczce, w takim pojemniku z porcelany, drewnianym, jaki tam masz, odkładasz sobie na jeden dzień w przewiewne miejsce, żeby mydło wyschło. Może Ci służyć miesiącami. Zobaczcie, jakie to ładne, fajnie mieści się w dłoni. To są takie zalety tradycyjnego golenia. Mamy już nabity knot pianą. Jak nie masz miski, żeby zrobić pianę, to możesz w prosty sposób zrobić sobie pianę w ten sposób. Gdybyś chciał troszkę tą pianę rozpracować jeszcze lepiej w knocie, wiesz, możesz sobie zrobić pianę na ręce.
Panie, które bolą nogi, też mogą sobie zrobić taką pianę na ręce i nie kaleczyć delikatnej skóry nóg. Nie kaleczyć, nie drażnić szorstkim pędzlem, bo wiadomo, że kobieca skóra jest bardzo wrażliwa, co dobrze. I mogą sobie panie zrobić pianę pędzelkiem na ręce i nanieść na goloną część ciała. Ta piana jest za gęsta, dodaję trochę wody do wnętrza dłoni. Zobacz. Nie musisz mieć miski, takiego tygla do tego, żeby wstępnie rozpracować pianę. Ta piana cały czas w trakcie tego pędzlowania dostaje się do węzła, do knota, coraz niżej. O. I tutaj już możemy sobie nanieść na skórę. Nawet tak, w ten sposób. Dobrze jest teraz, przyjacielu, jeśli masz twardy już zarost, to w miejsca najbardziej takie twarde, ja mam tu, bardziej wmasować to mydło, tu i wąs, u mnie to tak jest. Tu mam najbardziej sztywne włosy. I nadmiar piany ja sobie później spłuczę. Pędzlujemy twarz. Ważne, żeby nie dociskać knota tak mocno, żeby go nie rozłożyć w ten sposób, tylko w ten sposób pędzlujemy twarz. Zobacz. Widzisz, wtłaczając powietrze do tej piany i pędzlując. Najlepiej ostatnie przejście z pędzelkiem zrobić sobie pod włos, żeby wcisnąć jak najwięcej piany pod zarost i żeby ten zarost został uniesiony. Wtedy będzie Ci łatwiej skrócić, łatwiej, będą bardziej wysztorcowane włosy, bardziej pionowo będą postawione i maszynka łatwiej sobie z tym poradzi. Zobacz, widzisz? Minuta, około minuta nabijania pędzelka i zobacz, jaka jest piana. Ta piana jest cały czas za gęsta. Dobrze, żeby była piana, którą naniesiesz na twarz. Dobrze, żeby była dobrze wilgotna. Dobrze, żeby była dobrze wilgotna. Bo to nie tylko składniki chemiczne mydła, ale też woda ma znaczący wpływ ku temu, żeby zmiękczyć Twój zarost. Do tego takie mydło. Mydło kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale posłuży Ci przez wiele miesięcy i ze znacznie większą skutecznością niż to, co oferuje Ci systemowa maszynka. Uwierz mi, przyjacielu, nie będziesz miał wrastających włosów, bo maszynka ścina zarost tak najbardziej optymalnie, nie do ukosa, tylko zarost jest ścięty, ten włos jest ścięty. Prawie tak, nie tak jak w systemówce, a potem wyrastając zawija Ci się pod skórę. Maszynka ścina włos prostopadle, above the tie, powyżej krawata, przyjacielu. Płytka z napisem R. Znaczek firmowy. To jest stal. To jest maszynka wykonana w technologii CNC, wycinana maszynami CNC, a jakość wykonania jest, tutaj nie budzi żadnych zarzutów. Ekspozycja dla przypomnienia, patrzcie. Taka ekspozycja to jest to, jak żyletka wystaje spod czapki. Piękne wykonanie. Golimy się w ten sposób. Trzymasz sobie 3 palcami i kciukiem maszynkę. Moja metoda jest taka, że ja jeszcze dodatkowo opieram sobie palec wskazujący pod grzebieniem. To na dole to jest grzebień, na górze to jest czapka. Opieram sobie i w ten sposób przesuwam z góry na dół. Pierwsze przejście wykonujemy z włosem. Ja golę zarost już taki długi, ze 4 dni. I zobacz. Systemowy, muszę dotknąć tej maszynki znowu. Gdybyśmy się golili maszynką systemową, ściągnąłem tą specjalną osłonę z tej 4-ostrzowej zaawansowanej maszynki. Gdybyś chciał się golić taką maszynką, to musiałbyś docisnąć naprawdę mocno i masz już konkretnie zapchane te nożyki przestrzenie między nożykami.
maszynce na żyletki tego nie ma, odkładam to na bok. W maszynce na żyletki tego nie ma, bo cała ścięta piana odpływa, jest ścinana, odpływa przez ten kanał, który tutaj widać, odpływa na zewnątrz i spłukujesz maszynka pod strumień bieżącej wody, spłukujesz i nie ma śladu. Maszynki na żyletki to jest takie narzędzie, które bardzo trudno zapchać. O, i teraz popatrz, przyjacielu, spójrz, czy tam jest coś, jakieś resztki piany, ściętych włosów, nie ma nic. Tak się to spłukuje. I maszynka na żyletki, tu musiałem docisnąć i efekt po goleniu czuję wyraźnie, że tutaj włosy są, a maszynka na żyletki, tutaj jest o 100% mniej wyczuwalnych włosów. I golimy się, zobacz, leciutko. Kąt nie taki, bo nie złapiesz, nie taki, bo ci się będzie ślizgać. Zacznij od czapki i kiedy maszynka, żyletka zaczepi o włosy, to już będziesz wiedział, że to jest to. Jest pośrednio między poślizgiem a oporem. Poślizg czapki, a oporu zgrzebienia. I jak już złapiesz, słuchaj, no to już wiesz, że to jest dobry kąt. I tyle. To jest cała filozofia golenia się maszynką na żyletki. 4 czy 5-dniowy zarost, popatrz jak znika. Ja, podobnie jak goląc się brzytwą, maszynką teraz na żyletki, nie dociskam do skóry, tylko staram się ją dotknąć i przesunąć. I to jest cała filozofia golenia takiego klasycznego, ponieważ przechodzący z maszynek systemowych dociskają i często zrażają się goląc taką maszynką na żyletki, bo robią sobie krzywdę. Czasami jest tendencja do tego, żeby się zaciąć. Właśnie cały szkopuł polega na tym, przechodząc z systemówki na to, nie dociskać. To jest trudno to zrozumieć, ale tak jest. Nie dociskasz, tylko przesuwasz i musisz załapać, o co chodzi. Widzisz? Zobacz. Młody chłopaku, starszy chłopaku. To jest droga maszynka, ponieważ stoją za nią technologie, drogie materiały, te zaawansowane maszyny, ta twórcza myśl konstruktorów, ale ogólnie zasada działania maszynki na żyletki jest wszędzie taka sama. Tutaj spłuczę różnicę. Tutaj masz grzebień zamknięty, bo tu jest grzebień zamknięty. Ta płoza to jest monolit. Przy grzebieniu otwartym to są ząbki, takie grabki. Mniejsze, większe, zależnie od producenta. Tak to wygląda. Są też głowice, które są jakby skręcone po swojej osi, to są slanty. Kosi w ten sposób, jakby tnie. Żyletka jest ustawiona pod kątem. To jest jeszcze bardziej łagodne golenie. Także ty ogólnie, zobacz, już za pierwszym razem widzisz? Taki długi zarost, ja mam bardzo twardy zarost. Delikatnie, tylko przesuwamy i golenie odbywa się, nawet nie wiesz kiedy, a włosy są ścięte. To jest przejście, tak zwane przejście z włosem. Włosy rosną na dół i tak jakby w kierunku wzrostu tego włosa, a przejście pod włos to jest przejście pod prąd w kierunku rosnących włosów. Tak jak powiedziałem na początku filmu, kupisz taką maszynkę, droższą, tańszą, jaką zechcesz, z różną ekspozycją żyletki, sam sobie wypracujesz i może taka maszynka zostać z Tobą na całe życie. Możesz sobie żonglować w żyletkach. O, zobacz. Tak, w ten sposób najlepiej nakładać pianę, dlatego że ten włos jest cały czas prostowany w knocie. Nakładasz, on się cały czas jakby prostuje,
A gdybyś, tak jak wcześniej powiedziałem, przycisnął i kręcił, to tutaj w środku zrobi Ci się pomieszane włosy, zrobi Ci się takie gniazdo i pędzel będzie nie do użycia, już później zostanie zniszczony. A taki pędzelek może Ci służyć co najmniej 10 lat. Zanim włosie się w nim zacznie tutaj wycierać. Są różne rodzaje włosia, to jest włosie borsuka Best Badger. I włosie borsuka ma to do siebie, że nigdy się nie rozdwaja. Rozdwajają się pędzle z włosia, gdzie knot jest ze świńskiego włosia. Nie mylić z włosiem dzika. Świńskie włosie rozdwaja się. Ten włos rozdwaja się bądź potraja i staje się coraz bardziej miękki. I niektóre knoty ze świńskiego włosia są nawet bardziej delikatne niż knoty z włosia tego, którego Wam tutaj pokazałem. Przejście pod włos. Piana daje nam poślizg. To jest bardzo wydajne mydło, kochani. Poślizg jest rewelacyjny. Poślizg, zmiękczenie. Łapiemy maszynkę, tym razem lekko naciągamy skórę i krótkimi ruchami. Popatrz, stanę z boku. Starzy wyżeracze mogą przewijać teraz, bo wiedzą to, ale młody chłopak, który dopiero spojrzał na mój kanał, a który nie wie, na pewno z ciekawością spogląda. Zobacz, krótkie ruchy. To mydło daje nam poślizg i tutaj już nie ma co zbierać praktycznie. Przejście pod włos. Pamiętając o tym, żeby docisk maszynki do skóry był minimalny. To jest tylko symboliczne prowadzenie. Chodzi o to, żeby prowadzić głowicę przy skórze, nie bez dociskania. I taki jest efekt, proszę bardzo. Klasyczne mydło. Można takie mydło kupić w promocji za 5 dych, trochę więcej niż 5 dych. Zdarzają się promocje, a kupimy raz i służy przez bardzo długi czas. Wracając do tej maszynki, mam wrażenie, że ta czapka R Regular daje mi lepsze golenie niż w stosunku do czapki H, tej wysokiej bądź agresywnej. Tutaj to golenie jest bardzo, ale to bardzo przyjemne i z tego co czuję dosyć skuteczne. Zobacz, napinasz lekko skórę, krótkie ruchy, żeby skóra przed żyletką Ci się nie zwijała, delikatnie. Nie ma możliwości, żebyś sobie zrobił krzywdę. Tym bardziej, że ta, jak pokazywałem na wcześniejszym filmie, ta głowica, czapka i grzebień są tak skonstruowane, że rogi żyletki, czekajcie, żeby to może trochę złapało coś, rogi żyletki są schowane więcej jak milimetr od krawędzi, od bocznej krawędzi głowicy są rogi żyletki. Więc tutaj też myśl techniczna też się składa na tą cenę. Bardzo bezurazowa, przyjemna maszynka, ciężka. Ja się nie lubuję w parametrach technicznych, centymetry, milimetry, mikrony, czy odległości, długości. Bo dla mnie wyznacznikiem jest samo golenie przy konkretnym ustawieniu maszynki, bądź przy konkretnym złożeniu akurat ta czapka i głowica. Głowica jest niezmienna. W tej maszynce. Proszę. Trzymając blisko głowicy, palce, masz kontrolę tutaj w tym obszarze głowica i ta część rączki. Masz kontrolę, wiesz co się dzieje przy minimalnym ruchu ręki. Tu sobie regulujesz w ten sposób. Gdybyś trzymał dalej, to ta kontrola już jest mniejsza. Przy skórze można sobie zrobić tutaj się pokrwawić mocno, potem rozmazywać tą krew na szyi, a tego byśmy nie chcieli. Więc ja zawsze zachęcam
do tego, żeby trzymać możliwie blisko, chociaż palec wskazujący możliwie blisko pod czapką. Wtedy mamy dużą kontrolę nad tym, co się dzieje. Zapach mydła. Wszystko jest ważne w tradycyjnym goleniu. Tutaj jest elegancki zapach dżentelmeński. Proszę Państwa, mamy tu cytrusy, pieprz, patchouli, vetiver i najbardziej tutaj ja czuję właśnie pieprz, ale to pieprz daje takie orzeźwienie w tym mydle. Możemy dodać sobie odrobiny wody do knota, lekko rozchylamy i dosłownie kilka kropli, to jest tylko takie śmignięcie. O. Jak kręcimy knotem, to starajmy się robić to z wyczuciem tak na 1/3 możliwości ugięcia tego włosia. W ten sposób, żeby końcówki włosia się ślizgały nam po skórze. Po twarzy je pokazuję na ręce. Tego widzisz? Nie dociskamy mocno. Albo takie ruchy malujące. Dobrze do ostatniego przejścia rozwodnić jeszcze bardziej pianę niż mieliśmy w tych dwóch pierwszych przejściach, dlatego że ułatwimy jeszcze bardziej kontakt krawędzi tnącej tu w tym przypadku maszynki ze skórą. Będzie bliżej, będzie lepszy poślizg. Ostatnie przejście, trzecie, które już niweluje wszystkie pozostałości. Jak się uczysz golić, kiedy się uczysz golić maszynką na żyletki, nie musisz wcale golić się na 3 przejścia. Wystarczy, że przejedziesz raz z włosem, żeby załapać technikę. To dotyczy brzytwy bądź innych sprzętów golących. Także tych mydeł jest masa. Jeśli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda tradycyjne golenie w postaci kosmetyków, to zapraszam czy przed goleniem, w trakcie golenia, po, jakie są dostępne. Gdybyś chciał się zapoznać z tym, co jest, co teraz, nie wszyscy wiedzą, że jest mydło, że oprócz pianki, oprócz żelu. Zapraszam na 2 ostrza, do moich przyjaciół, do Joanny, do Marcina. Tam możesz zapoznać się bardziej, również na blogu u nich, z techniką, z kosmetykami. Są dostępne kremy do golenia w tubce. Bądź w takiej twardej postaci, jak to mydło, które Wam pokazałem. Są też mydła, które się nazywają crope. To są takie jakby plastelina. Są mydła z zawartością łoju, są mydła wegańskie, takie bez zawartości. Łój przyczynia się do tego, że znacznie zmiękcza nam zarost. W trakcie golenia, kiedy uczysz się golić, to też ważne jest, przy sprzętach takich, zwłaszcza jak brzytwa bądź kamisoli, pokażę Ci, przejeżdżasz maszynką na dół, ścinasz zarost, ale dobrze jest nie odrywać tej maszynki, żeby sobie po prostu, kiedy przesuwasz maszynkę tam i z powrotem po skórze przez te 2 cm, masz cały czas kontrolę nad głowicą. Czekaj, ja to zwilżę. Masz cały czas kontrolę nad głowicą, a kiedy podniesiesz, to wtedy to ostrze może Ci, nie powinno, ale może Ci wjechać pod skórę. Kiedy się uczysz, jak już opanujesz technikę, możesz sobie pozwolić na to, żeby oderwać narzędzie, ale dobrze jest, żeby przesuwać tym narzędziem cały czas, tak jak robi barber. Przyjrzyj się, na filmach na YouTubie widać też krótkie ruchy, bez odrywania narzędzia od skóry. I nie ma takiej możliwości, żebyś sobie zrobił krzywdę. Więc możesz się golić. Naprawdę przeskoczyć z zaawansowanej technologii
mówiąc w cudzysłowie, do klasyki, do tradycji. Jeśli chcesz zobaczyć sprzęty stare, stuletnie, 200-letnie nawet, pojawiają się takie na moim kanale. Zapraszam, odwiedzaj mnie. Zapraszam również chłopaku do subskrypcji. Tutaj u mnie dzięki życzliwości wielu fajnych ludzi mogę prezentować sprzęty, które nie są dostępne nigdzie indziej. Mogę podzielić się swoją techniką, oczywiście szanując technikę innych golących się golarzy, starych wygów. Pozdrawiam starych wygów ze Stare Wygi. Proszę. Takie golenie maszynką na żyletki, bez takiego gaworzenia, trwa parę chwil, 3 minuty, 5 minut jesteś ogolony. Ja chciałem chociaż z grubsza przekazać Ci technikę golenia. Uważam, że na tej płytce golenie jest bardzo fajne. Zbliżone do płytki, do płytki z pierwszego filmu z Blackbeardem. Bardzo dobra kontrola trakcji, minimalne, właściwie zerowe wibracje maszynki, bo czapka i grzebień dociskają. Jeżeli maszynka nie wibruje, przepraszam, żyletka nie wibruje, to daje się prowadzić gładko po skórze, bez żadnych urazów. I proszę, bardzo dobre mydło. To, co zostało jeszcze po tych 3 przejściach z tej małej porcji mydła, zobacz, to jest jeszcze taka ilość piany. Widzisz? Tyle piany. Dobrej jakości. To są mydła DR Harris, to są wzorowe mydła, przyjaciele. Jeśli chodzi, przerobiłem ich kilka, różne zapachy. Windsor najbardziej mi chyba podszedł. Arlington kiedyś się zachwycałem tym zapachem, ale Windsor go przebija. To nie są zapachy w stylu amerykańskim, że są mocne, czasami takie dające spiąchy w twarz. Proszę, widziałeś mój zarost na początku filmu? Jak nie, to sobie przewiń. Nie scrolluj jeszcze chwilę, poczekaj, jeszcze nie scrolluj. Proszę bardzo, tak wygląda skóra starszego faceta, ponad półwiekowego. Tak wygląda skóra ogolona z 3-dniowego zarostu. Za tydzień czasu stuknie mi kolejny rok życia. To jest woda kolońska, to jest Lotion du Barbier. To jest woda kolońska, woda po goleniu. Według producenta, kryza jak w aptece. Proszę bardzo. I dozujemy sobie w celu dezynfekcji, w celu nawilżenia skóry. Mamy tu alkohol, który się trochę wyczuwa. To jest klasyczny koloński zapach. I akurat Le Perlusien robi takie te mydła i wody, zapachy bardzo naturalne. Tutaj jest taka prostota, ale przez to są fajne. Możesz sobie zrobić balsam, jak nie masz balsamu, to możesz sobie zrobić balsam z tego mydła. Zobacz. Proszę się nie bać, bo w mydle są tłuszcze. Dodatkowo zachowamy delikatny zapach mydła, nawilżenie, natłuszczenie. Używam tak, robię tak przez wiele lat, nigdy mi się żadna krzywda nie stała. Mam 55 lat i skórę, nie powiem, że modela, ale dobrej kondycji. Zapraszam na kolejny odcinek. Jaki będzie sprzęt? Niech to będzie niespodzianka też i dla mnie. Na pewno tych sprzętów jest dużo i warto zaglądać do Kwaska. Zaglądajcie, dzięki za subskrypcję. Kolejni przyjaciele, którzy dołączyliście w ostatnich dniach do mnie. Staram się jak mogę, żebyście nie żałowali tej pół godzinki spędzonej w mojej małej łazience. Do zobaczenia. Odwiedzajcie strony moich przyjaciół.